Władca Lalek 9, Puppet Master vs. Demonic Toys. Nie. Mimo że ten film nie jest rewelacyjny, nie jest aż tak bardzo słaby, żeby o nim bluzgać. To już 9. część w cyklu, mimo że tak naprawdę akcja tego filmu dzieje się po 3. części. Ale ponieważ Puppet Master vs. Master Puppet, Puppet Master obojętnie, kontra Demonic Toys, to nie jest film kanoniczny, to jest bardzo ważne. Ale mimo wszystko, ponieważ pojawia się tam gdzieś i pytaliście o niego, więc stwierdziłem, ok, jak najbardziej wrzucę go do tego cyklu, przynajmniej będę miał to odfajkowane raz na zawsze. Ale ponieważ to są kultowe horrory, to zdradzam fabułę od A do Z. Mamy tutaj naukowca, coś tam André Toulona, oczywiście w tej roli Corey Feldman. Jak on się w tym filmie znalazł, nie mam pojęcia. W każdym razie oczywiście on eksperymentuje, próbuje, ma nasze lalki i chce wymyśleć, wykombinować jak tę formułę uruchomić. No i oczywiście udaje mu się to, ale jest szpiegowany przez wielką firmę, ta konkurencja. Gdzieś tam podrzuca jakąś biedronkę albo żabkę i tam jest kamerą, jeszcze tutaj wszystko sprawdzają. No i oczywiście okazuje się, a to są... Kwestia jest taka, że to jest przed świętami Boże Narodzenie, więc największy okres sprzedaży tejże firmy. No i postanawiają wykraść tę formułę, żeby to sprzedać, żeby użyć. W międzyczasie dowiadujemy się, że oni tam współpracują z demonem. On się nazywa Naburros. Naburito? Nie, spokojnie, nie ma nic wspólnego z Naburito, ale mimo wszystko, że wygląda tak naprawdę, jakby Patryk Wega chyba sobie poszedł do solarium, miał dostać minutę i przysnął sobie na pół godziny. Masakrycznie to wygląda, koszmarnie. No i oczywiście on tam, będziemy. W międzyczasie mamy tutaj naszego Toulona, który próbuje z tymi lalkami, ale tamta korporacja, zła korporacja oczywiście, ma te złe lalki, czyli Demonic Toys oczywiście. No i to się pojawia, no i próbują to zgarnąć, ogarnąć, no ukraść. Pobity zostaje ten cały nasz profesor, zostają ukradzone te lalki, ukradną oczywiście tą formułę. Na końcu mamy batalię mano a mano. You and me! Taki mały cudawianki fight! Lalki kontra no, nasze lalki, czyli Demonic Toys kontra kogo tam mamy. No nie ma Tunnelera, bo się okazało, że akcja miała być po drugiej części, tak samo Leech Woman, czyli ta od pijawek też się nie pojawia, bo oni tam zostali dosyć konkretnie uszkodzeni, więc tutaj nie ma, ale mamy, oczywiście jest Pinhead, jest Blade i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to jest film typu kontra, no wiadomo, tak jak chociażby Jason kontra Freddy, Godzilla kontra King Kong, posłanka Pawłowska kontra Sałatka, no wiadomo, że wszyscy mają swoich zwolenników, no to nikt nie może, żadna z grup nie może wygrać, więc no, oczywiście na końcu niby wygrywają nasze lalki, ale później pokazuje się to dziecko i wiesz, co tak pierdzi cały czas i w ogóle. No i koniec, kropka. No ale nie, jest to, chciałbym powiedzieć, jedna z najgorszych, ale dobrze wiesz, że ten cykl, jak do tej pory omawiam 9. część. Na razie była jedna część, którą byłem w stanie tobie polecić. I rzeczywiście ta część również nie jest genialna, nie jest rewelacyjna. No ale jak może być dobry film, kiedy reżyser Ted Nicolau w wywiadzie wiele lat później powiedział, miałem totalnie wywalone, całkowicie mnie nie interesowało, jak ten film będzie wyglądał. Po pierwsze, nie lubię pracować z kukiełkami, z lalkami. Ja jestem człowiekiem, który pracuje z ludźmi. Po drugie, zrobiłem to, ponieważ producent, no tak naprawdę kierownik, producent wykonawczy tego filmu, który nie miał z tym filmem nic wspólnego, czyli Charles Band, zapytał mnie i zarekomendował mnie do tworzenia tego filmu, a po trzecie, wziąłem tę robotę, bo już dawno nie robiłem żadnego filmu, a trzeba było jakoś zapłacić rachunki. Pamiętasz? No, Michael Caine to samo zrobił przy okazji Szczęk 4. Więc rzeczywiście ten film nie wygląda dobrze. Zacznę oczywiście może od fabuły. No on jest bzdurny. Naprawdę to, jak to jest wszystko zrobione, ja rozumiem. Okej, korporacja zła, święta, no to ma ręce i nogi, ale później co mniej więcej, nie wiem, 10-20 minut, może jakieś inne są interwały, dostajemy informację 20 godzin do świąt. 14 godzin do świąt. Pół godziny do Bożego Narodzenia. Tak sobie myślę, słuchaj, powiem ci tak, u mnie, jak byłem gówniarzem w domu, czekaliśmy oczywiście w Wigilię na pierwszą gwiazdkę, była wieczerza, po wieczerzy najmłodszy, który umiał czytać, szedł pod choinkę i wybierał prezenty i dawał i tak dalej. A tutaj się okazuje, no i to wszędzie oczywiście jest gdzie indziej inna pora, a tutaj nie, pół godziny, dokładnie o tej porze to ma być i tylko i wyłącznie tak, że dokładnie pół godziny i w tym momencie
I ta batalia cały czas trwa, bo oni rzeczywiście chcą wiedzieć, bo pół godziny w Ameryce jest tak, że dzieciaki nie dostają prezentów 24 grudnia, tylko 25 rano budzą się, a proszę bardzo Mikołaj, znasz to pewnie z pierdeliarda filmów. No i rzeczywiście domyślam się, że oni pewnie na pół godziny przed tym, nim te dzieciaki się obudzą, bo pamiętaj, Ameryka to są chyba 3 czy 4 różne strefy czasowe, może mniej, może więcej, ale tam wszystkie dzieciaki budzą się o tej samej porze. Nieważne, czy jest 4 rano w Connecticut, czy jest 8 rano w Los Angeles. Pewnie tak źle powiedziałem. No nieważne, one się budzą wszystkie o tej samej porze, w tym samym momencie. I tam, że dzieciaki muszą tak odebrać, więc domyślam się, że skoro mamy pół godziny do Bożego Narodzenia, no to pewnie na 23 minuty przed Bożym Narodzeniem jakiś ojciec się skapnie. Kurde, Boże Narodzenie za 23 minuty. Ja muszę jechać do Biedronki kupić prezent moim dzieciakom. Ogarniasz? To dobrze, bo ja tego w ogóle nie ogarniam. W ogóle nie mam pojęcia, o co tutaj chodziło. W każdym razie fabuła jest, koncept w jakimś tam sposób jest sensowny. Oczywiście mówię o tym koncepcie w uniwersum Władcy Lalek. O Demonic Toys się nie wypowiadam, ponieważ nie widziałem. Inaczej, widziałem pierwszą część, ale to było dawno, dawno temu, za czasów VHS-u i w ogóle nie pamiętam. I mam nadzieję, że nie wybierzecie, ażebym kiedyś recenzował, bo jeżeli to jest tak cudowna seria jak Władca Lalek, to już w tym momencie stracę resztkę włosów, więc tego akurat nie chcę, żeby tak było rzeczywiście, bo tak mi moje zdrowie na tym i tak już bardzo cierpi, więc nie wiem jak to było w ten sposób, ale pomysł fajny, ale wykonanie miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Nie jest to ciekawy film, nie jest sensowny. No wiadomo, że teoretycznie jest furtka do kolejnej części i wiadomo, że kolejna część powstała, ale już nie Władca Lalek kontra Demonic Toys, tylko już po prostu kolejna część Władcy Lalek. Jak już mówiłem wcześniej, ten film miał powstać po drugiej części, gdzieś druga, trzecia część. No ale wtedy stwierdzono, że może, no i potem pojawił się ten cały pomysł z Sutkiem, tak, z tym całym kapłanem i stwierdzono, ok, no to najpierw robimy tamto, a ten pomysł, nie, ten nie, a potem minęło kilka części, no nie mamy pomysłu, no to może rzeczywiście zrobimy. To jest bardzo często, jeżeli znasz historię Freddy'ego Krugera, tutaj, tak, tu jest Freddy Krueger, jeżeli znasz historię Freddy'ego Krugera, to dobrze wiesz, że to, co miało być w trzeciej części, czy tam to, co było w trzeciej albo czwartej części, było zaplanowane wcześniej, ale nie podoba nam się, ale w momencie, jak się pomysły zaczęły kończyć, to no dobra, to weźmiemy to i to i to. Więc fabularnie ten film się nie przedstawia dobrze. Jeżeli chodzi o straszenie, okej, to w porządku, rzeczywiście jest krwawo, ale też to nie wygląda sensownie logicznie, więc no nawet w tym uniwersum no te kwestie nie powalają. Niestety jest trochę tak zwanego okołodupnego humoru. Domyślam się, że to jest głównie za sprawą Demonic Toys, no bo skoro to jest 9. część i do tej pory tak naprawdę nie odnotowałem, żeby w tej serii pojawiały się takie jakieś bluzgane żarty. Jeżeli jesteś fanką filmów Kevina Smitha, no to dokładnie wiesz, czego możesz się spodziewać. Żarty o pierdzeniu i tak dalej, to wszystko tutaj się pojawia. Domyślam się, że w jaki sposób się rzeczywiście wpisuje w tą nomenklaturę Demonic Toys, no i okej, w porządku, to może być. Ale poza tym no nie, poza tym to nie jest rzeczywiście świetnie. Efekty specjalne oczywiście standardowo jest masakrycznie, tak patrzę co tutaj się dzieje. Zastanawiam się, co w tym filmie robi Corey Feldman. A ty kim jesteś? No ja wiem, że oczywiście on pojawił się i tak naprawdę był bardzo ważną osobą w serii Piątek 13. Wiadomo o co chodzi, a jeżeli nie, to sprawdź sobie w cyklu Kultowe Horrory. Dawno temu omawiałem tęże serię i no znany jest z różnych rodzajów innych horrorów, jak chociażby Straceni Chłopcy i tak dalej, więc można byłoby sobie się wytłumaczyć, ok, w porządku, to jest horror, ale on tutaj wygląda, no powiedzieć dziwnie, to nic nie powiedzieć. Zastanawiałem się, czy to było na zasadzie, kurde, przyłapali mnie ostatnio, jak jechałem po pijaku i muszę zapłacić mandat, a co, zagram w tym filmie przez 2 dni, 3 dni, będę go kręcili, no to w tym momencie będę miał na zapłacenie mandatu, może coś takiego. No chyba tylko i wyłącznie, bo nie wygląda to w żaden sposób dobrze. Chciałem powiedzieć coś dobrego, coś sensownego, coś ciekawego, ale nie ma. Każda postać, która tu się pojawia, jest głupsza od drugiej. Nie tylko, że jest źle napisana, ale jest jeszcze gorzej zagrana. Więc widać, że no, nasz Ted Nicolau miał wywalone po całości na ten film i co się stanie, to będzie. Mnie to w ogóle nie interesuje. No i tak rzeczywiście ten film wygląda. Film leży w warstwie fabularnej. Jak mówiłem, koncept fajnie, ale to bardzo często jest tak samo jak, mimo że dużo lepsze wykonanie przy okazji Freddy kontra Jason, ale tam też nie było dobrze, ale był fajny koncept znowuż. Straszenie, no niespecjalnie. Trochę
tak, trochę wulgarnego, bluzganego humoru. Jeżeli to ci się podoba, to rzeczywiście jest coś dla ciebie, ale ogólnie tak patrzę, no nic, nie ma nic. No oczywiście siłą rzeczy, ponieważ to jest odcinek kontra, w sensie Władca Lalek kontra, nie mamy naszej muzyczki, nie mamy również dobrej animacji poklatkowej, no bo co tu dużo mówić, w ogóle były różne koncepty, miały te lalki być, one miały być może nie cyfrowe, ale to miała być animatronika, one miały być zdalnie sterowane, oczywiście nic z tego nie wyszło, nie udało się, wcale mnie to nie dziwi, tutaj widzisz, wyskakują te Demonic Toys, które tak naprawdę się potykają z wieloma, sprawdzimy sobie to i Dolman i tak dalej, więc coś się boję, że może nie w niedalekiej, ale w dalekiej przyszłości ta seria mnie będzie czekała do obejrzenia. Tak jak śpiewał już Lady Punk jakiś czas temu, strach się bać, ale w tym filmie nic albo prawie nic się nie zgadza, dlatego ja go zdecydowanie odradzam. Jest to koszmarny film, jak już mówiłem wcześniej, ani Leech Woman, ani Tunneler. Jest to jedyny film w całej w ogóle serii, czy to oficjalnej, czy nieoficjalnej, kiedy właśnie Tunneler, czy tam Tunelowiec, jak kto woli, nie pojawia się. A to, jak mówiłem wcześniej, tylko dlatego, że oni zostali bardzo poturbowani w drugiej części, no i ta część tak naprawdę kontynuuje, no i nawet biorąc pod uwagę, co się dzieje, to jest to kontynuacja drugiej części. I nie, to jest rzeczywiście złe kino, to jest słabe, to jest po prostu film, który nic nie jest warty. Jeżeli, piecząchę przybijam, tylko i wyłącznie oglądasz na własną odpowiedzialność, bo według mnie po obejrzeniu tego filmu będziesz mieć dużo mniej mózgu w mózgu niż przed obejrzeniem tego filmu. A teraz pora przygotować się na kolejne recenzje Władcy Lalek.